Dzień, wspomnienie lata. Dzień słonecznej ćmy. Aha, nagle w tłumie w samym środku miasta. Ty, po prostu ty. Dzień, godzina zwierzeń. Dzień, przy twarzy twarz. Szuka pamięć poplątanych ścieżek. Lecz czy znajdzie nas? Tyle słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze? Popatrz, o popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. La, 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 la. Od czego by tu zacząć? Zaczyna się od marzeń, czyli od, jak wszystko, od marzenia. Zuera to marzenie. To było nasze marzenie. Historia i burzliwa huśtawka nastrojów. Szliśmy sobie przez nasze wyspowe życie, marząc o takich przeżyciach, jak tam można było zaznać. Już prawie 20 lat temu pewnie, razem z moim kuzynem i z moim tatą, oglądaliśmy na ówczesnie raczkującym YouTubie jakieś pierwsze wyścigi wesp. Parę lat później mój kuzyn ze swoim bratem, Witek z Romkiem, zbudował dwie takie pierwsze wyścigówki na bazie wesp i pojechali na taki pierwszy raczkujący puchar motocykli weterańskich do Lublina. Żeby to było spójne i od początku, to musiałbym zacząć od 2007 albo 2008 roku, jak zaczęliśmy ścigać się z Romkiem w pucharze polskich motocykli zabytkowych. Było to trochę nieudolne, bo musieliśmy konkurować z jakimiś motorowerami kompletnie niezwiązanymi z wespami, więc nas to średnio interesowało. Po 2 sezonach takich zabaw odpuściliśmy temat, ale została w naszej głowie cała historia, która wiązała się z wyścigami wespy. Po kolejnych 11 latach, około 10, w 2018 roku zaczął się Puchar Polski, czyli nasza przygoda ze ściganiem rozkręciła się na dobre. Od lat już jeździliśmy na wespach, na zloty, używaliśmy ich na co dzień, ale zawsze te wyścigi, zawsze gdzieś tam zawsze o nich myśleliśmy. No i w tym 2018 roku, już rok wcześniej przygotowując regulaminy dla PZ Motu, bo był to oficjalny puchar, pojawiła się szansa i razem z pucharem motocykli klasycznych zaczęliśmy przygodę ze ściganiem na dobre. W późniejszym czasie, 2018, zaczęliśmy ścigać się już w klasach w Polsce, też w pucharze motocykli zabytkowych, ale w indywidualnej klasie skuterów. Z roku na rok przybywało nas coraz więcej. Chyba w szczytowym sezonie było nas 13-14. Któregoś razu Igor wpadł na pomysł, a może byśmy pojechali do Niemiec. Dobra, jedziemy do Niemiec. 3 lata spędziliśmy w Pucharze Polski, ale cały czas myśleliśmy o tych wyścigach zagranicznych. I w 2019 roku zadebiutowaliśmy z Witkiem właśnie
w Pucharze Europy European Scooter Challenge na jednej z niemieckich rund. Tam zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, a mi udało się nawet zająć 3. miejsce w klasie takiej dla amatorów. Sezon po sezonie zaczynaliśmy piąć się do góry. Igor wygrywał, ja byłem zawsze drugi, ja zawsze jestem drugi. Udało nam się zarówno 3 lata pod rząd wygrywać klasę tą newcomer, klasę tych amatorów. Co roku inny członek naszego teamu wygrywał tę klasę. No i udało mi się też w klasie już takiej limitowanej, profesjonalnej zajmować 3. i 2. miejsca w generalce. Już nie pamiętam, kiedy zaczęliśmy jeździć z zaproszenia niemieckich zespołów w wyścigach długodystansowych jako zawodnicy ich zespołów. W 2022 roku zostaliśmy zaproszeni, najpierw mój kuzyn Witek, potem również ja do niemieckich zespołów. On wziął udział w wyścigu w Czechach i we Francji, a ja pojechałem do Francji. Już w 2023 roku zbudowaliśmy zespół polski i wzięliśmy udział też w wyścigu w Czechach i we Francji. Wiadomo, tutaj od nowa nasza przygoda się zaczęła. Zaczęliśmy od 10 godzin, chyba, albo 8. Dużo tych wyścigów było. Z czasem padła decyzja o 24 godzinach, ale na pierwszy strzał wybraliśmy włoskie wyścigi w Pomposie. Tam też nie mieliśmy łatwo, mieliśmy awarię skrzyni biegów, awarię układu wydechowego, kombinacje różne. Był to pierwszy wyścig we Włoszech 24-godzinny organizowany przez ichniejszą włoską organizację wyścigową. I tam pojechaliśmy też ekipą 5-osobową, 5 kierowców. Jak to w takich wyścigach, 1 skuter, kilku kierowców. Skuter jeździ non-stop, kierowcy zmieniamy się co godzinę, zgodnie z regulaminem. No tutaj też mieliśmy trochę problemów z skrzynią biegów. Mieliśmy wadę wydechu, którą długo zajęło nam wykrycie tego problemu, przez co straciliśmy trochę czasu, ale finalnie ukończyliśmy ten wyścig na 4. miejscu w klasie. Co uważam było dużym sukcesem. W kolejnym roku już mieliśmy 2 zespoły. Francuskie wyścigi ukończyliśmy na 3. miejscu w klasie large frame'ów i ja z Igorem wygraliśmy z druzgocącą przewagą nad innymi zespołami na mojej Wespie PK. Udało nam się to dzięki bezawaryjnej jeździe. I ta Vespa PK dała nam taki obraz wyścigów, że fajnie jest ścigać się czymś, co również jest używane na ulicy. Wymyśliliśmy coś takiego, że wzięliśmy po prostu stuningowany skuter, stuningowaną Vespę z drogi, drogową, która była już objeżdżona, sprawdzona, nic się nie działo i dzięki temu wygraliśmy. Tutaj postanowiliśmy pójść tą samą drogą. No i tak od słowa do słowa, w sumie za namową Romka padła decyzja, żeby iść za ciosem i wystartować w tych najważniejszych dla nas wyścigach w Zouerze w Hiszpanii. Długo się nie musieliśmy zastanawiać w sumie. Najbardziej istotnym było dla nas to, którym skuterem pojedziemy. We Francji użyliśmy Vespy Witka. Tym razem stwierdziliśmy, że pojedziemy Vespą moją i mojej żony. W sumie do końca nie jest ustalone, czy to jest skuter Igora, czy Kasi. Wiedzieliśmy, że jedziemy ze słabym sprzętem. Trochę go doinwestowaliśmy. Jakiś inny wydech, jakieś inne opony, hamulce, chłodnica. To już była sprawka Igora. Ja nie wtrącałem się zbytnio w modyfikacje. Także przygotowanie skutera należało do Igora. W sumie wiele rzeczy należało do Igora. Ja nie jestem zbyt dobry w organizację. Robię atmosferę. Trochę patrzyli na ten nasz skuter właśnie z małymi podśmiechujkami. Byliśmy jedynymi, których skuter przypominał skutery, które stoją przed torem kibiców
Wyglądał w zasadzie tak samo. Miał tablicę rejestracyjną, światła, kierunkowskazów co prawda nie ma, ale ogólnie nie różnił się niczym prócz naklejek. Następnym punktem ekipa, czyli tutaj zdecydowaliśmy, że po przygodzie we Włoszech w 5 kierowców postanowiliśmy pojechać mniejszą ekipą, ponieważ troszeczkę tutaj długie przerwy pomiędzy zmianami powodują jednak ten zjazd energii i takie rozluźnienie, dekoncentrację. Na 4. Kierowcę, a w zasadzie takiego pomocnika, poprosiliśmy francuskiego kolegę Filipa. Jak się okazało, te wyścigi też były jego marzeniem, więc trafiliśmy idealnie. Podszedł do tego bardzo ambitnie, z sercem. Hello, my name is Philippe and I'm from Lyon in France. I'm a Vespa racer, endurance racer, and welcome in my garage. This is where I built and rebuilt everything. I started 8 years ago doing Vespa racing with the European Scooter Championship and also with Scooter Toll in France with the endurance with my team called Crew Racing Team. And then I meet the family. I meet the Kuleza family in the ESC in France and also in Germany, and we start speaking about the project going in Zuera in spring 2024, and we organize all the things. I mean, they organize all the things, and I joined the team as a team member and as a pilot to do the 24 hours endurance with them, with those amazing guys coming from Poland. So we mix nationalities, we mix competence, we mix different kind of things to manage the project and to race 24 hours with a Vespa, same as that, a small frame Vespa. Filip się zgodził i ekipę mieliśmy już w komplecie. Mamy ekipę, mamy sprzęt, mamy plan drogi. Wszystko było zaplanowane perfekcyjnie do momentu, aż okazało się, że samochód nie domaga. Muszę wspomnieć o pojeździe, którym jechaliśmy, czyli moim Mercedesie Sprinterze, którego przerobiłem razem z żoną na campervana. Specjalnie, również z myślą o wyścigach, ponieważ mieszczą się do środka 2 skutery, narzędzia, wszystkie części zapasowe. Jednocześnie możemy w nim spać, przygotowywać posiłki, żyć, jest toaleta. Także do podróży wydaje się być idealny. Ze względu na koszty, odległość, wiadomo, koszty największe tutaj w tym przypadku generuje ropa. Ponieważ z racji na tą naszą lekko nie zawiłą podróż, nie tak w prostej linii. Tak jak mówię, ja w organizacji jestem słaby, więc Igor zorganizował przebieg trasy po drodze, gdzie jedziemy do jednego sklepu z częściami po drodze. Zakupiliśmy kilka rzeczy, zrobiliśmy jakieś kontakty, potem dojechaliśmy do drugiego. Garnęliśmy jeszcze w Francuza. Mieliśmy do przejechania około 2600 km w jedną stronę, co w sumie w tej z powrotem potrzebowaliśmy około między 550 a 600 litrów ropy. Także całkiem sporo. Padła decyzja na początku sezonu, że powiększę swój i tak już spory zbiornik w moim busie i ze 150 litrów zrobiłem 220. Niestety poprzednie już problemy z odpowietrzeniami nasiliły się i podczas jazdy na pierwszą rundę do Francji miałem już lekkie problemy z filtrem paliwa i wiedziałem już, że jest to jakiś problem.
Do samego końca tak naprawdę nie było wiadome, czy pojedziemy do Hiszpanii, ponieważ no, samochód nie chciał współpracować. Wtorek po pracy, 21 maja, ruszamy z Warszawy i niestety problemy zaczynają się już na drodze pod domem. Dojeżdżamy na stację, gdzie chcemy tylko uzupełnić ciśnienie, sprawdzić ciśnienie w kołach i samochód już nie odpala. Odpalamy na kable z plaka, wracamy do domu, czyścimy przewody odpowietrzające zbiornik. Cały czas myślimy, że jest to problem odpowietrzenia. I patrzyliśmy już nawet wynajem busa na taką podróż, ale stwierdziliśmy, że koszty wynajęcia na tak długi czas i tyle kilometrów są podobne do holowania tego samochodu z Hiszpanii, więc w razie czego trudno. Jedziemy. Dojeżdżamy zamiast o 23, to o 4, po 4 do Zgorzelca, gdzie czeka na nas Romek. Ja dojeżdżający ze Szczecina pod granicę przenocowałem sobie w busie swoim. Bez postoju na nocleg jedziemy dalej. Ja jechałem nockę, postanawiamy jechać dalej, ja idę spać. Romek dalej prowadzi z Witkiem. Romek spał czekając na nas, więc jest to rozsądne. Jedziemy dalej, dojeżdżamy już do sklepu w Kolonii w miarę o planowanej godzinie. Robimy małe zakupy i jedziemy dalej do Luksemburga. W Luksemburgu stoimy na stacji benzynowej, tankujemy i już nie odpalamy. Szybka akcja, odpalamy na plaka, jedziemy dalej. Samochód po kilkudziesięciu kilometrach gaśnie, ale wyłączamy zapłon, włączamy, puszczamy sprzęgło na 6 biegu, odpalamy z pychu, jedziemy dalej, działa. Taka historia powtarza się za każdym razem, jeśli odpalamy samochód, to z plaka, potem gaśnie po kilkudziesięciu kilometrach, ale po odpaleniu z pychu jedziemy już dalej. 23 maja rano, w czwartek, ruszamy już ostatnie 900 km do Cuery. I finalnie po szybkiej diagnostyce po powrocie okazało się, że przyczyną tego problemu wcale nie było odpowietrzenie zbiornika, tylko wtryskiwacze. Gdybyśmy wiedzieli, że to wtryskiwacze, na pewno nie wybralibyśmy się w taką podróż, bo przejechaliśmy 5700 km z uszkodzonymi wtryskiwaczami, co jest jakimś cudem, że wróciliśmy w ogóle do domu. Dojeżdżamy w miarę zgodnie z planem, około 6-7 po południu. Przyjeżdżając na miejsce wyścigu, no to było czuć, że to jest historia, że to jest kolebka wyścigów długodystansowych, że są to mistrzostwa świata. Nieoficjalne, bo nieoficjalne, ale wyspowe mistrzostwa świata. Dojechaliśmy na miejsce, nie bez przygód, także dojechaliśmy na miejsce, rozbiliśmy obóz, zaczęliśmy się przygotowywać. Byliśmy też niemałym zaskoczeniem, no bo wiadomo, Europa Wschodnia w tamtych okolicach zbytnio nie uczestniczy w wyścigach. Wszyscy byli w zasadzie zaskoczeni i troszkę się nabijali, że jedziemy takim słabym skuterem w stawce, najsłabszym w stawce. To jest zwykła K5, czyli żeliwny po linii. Co prawda bez mocy, ale żywotne, więc liczyliśmy na to, że wygramy z nimi podstępem. Oczywiście zawodnicy, tak jak na każdych innych wyścigach, to wielka rodzina, więc przyjęli nas bardzo miło, przyjaźnie, ciepło. Podziwiali to, jaką trasę zrobiliśmy. Było to dla nich już mistrzostwem, że dojechaliśmy na miejsce. Trochę patrzyli na ten nasz skuter właśnie z małymi podśmiechujkami. I wszyscy się zastanawiali, czym będziemy się ścigać, gdzie chowamy ten sprzęt sportowy, że mamy skuter do jeżdżenia do toalety, taki dla obsługi, aż tak fajny, a na pewno w samochodzie kryje się coś niesamowitego. No, zdziwienie było niezłe, bo okazało się, że tym cywilnym sprzętem, zwykłą PKW-ką będziemy jeździć na najważniejszych zawodach. Natomiast bardzo, bardzo duży szacun był za to, że dojechaliśmy z Polski i tak naprawdę przed nami jeszcze kolejne kilometry na torze, a później kolejne kilometry w drodze powrotnej. Piątek rano, treningi i odbiory techniczne. Najpierw uzbrajamy nasz paddock i
odbieramy technicznie sprzęt. Tutaj sędziowie sprawdzają zgodność z regulaminem. My startujemy w takiej najbardziej restrykcyjnej, najsłabszej klasie i muszą nam sprawdzić gaźnik, wydech, zapłon, różne rzeczy. Sprawdzają też oczywiście podstawowe względy bezpieczeństwa, sprawdzają cały nasz ubiór, spodnie. Sprawdzają cały nasz ubiór, kombinezon, kask, rękawice, buty. Tutaj pojawia się problem z butami Witka, który jest zmuszony jechać do najbliższego sklepu motocyklowego i kupić nowe buty, ponieważ jego nie przechodzą odbioru technicznego. I to też będzie istotne w tej historii. Przygotowujemy nasz sprzęt, naklejamy pola numerowe, ostatnie jakieś poprawki i dostajemy od naszego przyjaciela drugiego z Francji prototypową chłodnicę przedniego hamulca, która potem odegra dość ważną rolę. Opony, jakich użyliśmy, to użyliśmy opon, można powiedzieć, drogowych, z bieżnikiem, z mieszanką sportową, ale jednak mimo wszystko drogowych. Tor znajduje się, tak jak już mówiłem, koło Saragosy, na górce. Teren dość pustynny, płaski. Także nocą jest dość zimno, a za dnia pełne słońce i mega gorąco, także duże różnice temperatur. Co jest wyzwaniem, jeśli chodzi o stuningowane dwusuwowe silniki wrażliwe na wilgotność powietrza i temperatury. W piątek wyjeżdżamy na treningi, wszystko gra, ustawiamy lekko zawieszenie, wiadomo, dostrajamy skutery delikatnie, silnik pod tor, dostrajamy zawieszenie pod kierowców, musimy tutaj uzyskać jakiś konsensus między nami, naszymi warunkami fizycznymi, żeby to zawieszenie dla wszystkich pasowało. Treningi dzienne przebijają wszystko w porządku, kończymy nawet wcześniej, nie ma sensu męczyć sprzętu. Potem jak na każdym 24-godzinnym wyścigu odbywa się trening nocny, czyli jak już zapadnie zmierzch, mamy godzinę na to, żeby przetestować sprzęt w ciemności, jak oświetlenie, jak widoczność naszego sprzętu. Tutaj postanowiliśmy podzielić się porówno po 15 minut około i pojawia się mały problem, ponieważ w Wespie zmieniamy biegi w ręku. W momencie wrzucenia 4. biegu, czyli tutaj skrajnego, gaśnie nam tylna pozycja i nie mamy z tyłu światła, co jakby eliminuje nas. Wtedy sędziowie muszą nas ściągnąć, musimy mieć z tyłu i z przodu światło. Udaje nam się znaleźć przyczynę. Wiązka od przełącznika świateł, który znajduje się w tej rączce, jest przetarta, przez co przy 4 napina się dość mocno i rozpina nam tylną pozycję. Naprawiamy to, trochę walczymy z czasem, bo zaraz zamykają cały park maszyn i pilnują, nie można w nocy grzewać, żeby już nic nie zmienić po odbiorze technicznym sprzętów odnośnie regulaminu. Także pojawia się walka z czasem, ale idealnie wraz z gasnącym światłem udaje nam się skończyć. Także sprzęt jest gotowy na następny dzień, na sobotę, na 12 na start. Nie zależało nam na czasach, zależało nam na sumiennej, skrupulatnej, bezbłędnej, stabilnej jeździe, bez awarii, bez wywrotek. No nie było długo. Ja startowałem jako pierwszy. W 4. okrążeniu już zostaliśmy troszkę poturbowani. Wjechał we mnie jakiś hiszpański kierowca. Ja po pierwszej zmianie, pierwsza godzina za mną, w sumie
2 godziny z haczykiem przejechane. Zaczęło się od wywrotki, nie z naszej winy. Witek został uderzony w tył. Wjechał we mnie jakiś hiszpański kierowca. Wywróciłem się, łamiąc przy tym palca u stopy i miałem takiego solidnego krwiaka na udzie. Po 6 godzinach poszedłem do zespołu medycznego, do szpitala polowego. Tam spotkałem z kolei kolegę z wyścigów wcześniejszych. Miał dość poważny wypadek, ale co ciekawe i zabawne, zaczepił mnie i mówi: mam coś dla ciebie. I zastanawiałem się, o co chodzi. Gość ma złamany obojczyk. On przyniósł mi kawałek betonu, na którym była biała i czerwona farba. Taki beton, który jest jako krawężnik na zakrętach. I mówi, że jak leżałem obolały na torze, to znalazłem ten kamień i od razu pomyślałem o was. Także taka sentymentalna, ciekawa historyjka, ale nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby odpuścić, no bo wiadomo, marzenie, cała historia, którą chcieliśmy budować. Skleili mi te palce taśmą, prawie że izolacyjną. Ja tylko na biegu zakładałem tego buta z powrotem, bo wiedziałem, że jak go nie założę, no to już nie będę mógł go założyć, bo spuchnie na tyle, że będzie za ciasny. To tutaj nawiązuje do historii o butach, że sędziowie jednak mieli trochę racji w tym, żeby te buty jego poprzednie wymienić, bo nie wiadomo, jakby się to skończyło, jakby miał stare obuwie. Chodzić też średnio chodziłem. Wtedy nie myślałem o tych drobnych rzeczach, jak złamany palec. Ale generalnie teraz już jedzie swoją drugą zmianę. Pierwsza trwała tylko 4 kółka. Romek wjechał na pełną godzinę, ze skuterem wszystko w porządku. Dobre czasy, 29, minuta 29 Romek, ja minuta 27. Jedziemy stabilnie, 7. miejsce na razie w klasie, ale oby do końca, bez przeszkód, bez problemów. Jedziemy dalej. Następnie jakimś późnym popołudniem, około tam 17-18, padło akurat na Filipa. Nasza prototypowa chłodnica hamulca, która jest elastyczna, nie tak jak zwykłe chłodnice, twarda, przez co te twarde pękają od wibracji, ta jest elastyczna, okazuje się zbyt elastyczna i dotyka do tarczy hamulcowej, ociera o nią i nanosi ten plastik na tarczę i na klocki, przez co Filip traci hamulec. Jedzie pełną prędkością, akurat po prostej do wolnego zakrętu hamowanie, naciska na hamulec, nic się nie dzieje. Na szczęście trzeźwo pomyślał, ominął bariery i zjechał do boksu na spokojnie, bez hamulca. Szybkie czyszczenie tarczy, wymiana klocków. Godzina za godziną jechaliśmy dalej. I następnie znowu pada na Filipa pech. Pękła nam linka sprzęgła. Zdarza się zwykła sprawa eksploatacyjna. Wymieniamy szybko sam wkład linki sprzęgła i jedziemy dalej. Tutaj szczęśliwie już do końca, do godziny 12. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need you. I got my head down when I was young. It's not my problem.
blow. When I feel heavy metal, and I feel that I need a when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please let me down. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Daliśmy radę i to nie wcale nie daliśmy się tak łatwo. To moje. Only 3 times 7 minutes. You know what? That does not happen in Manico. Yeah. And that happens only 3 times in 24 hours. Na wylot prawie. 3 7 minutes. Nice. People try to put us to down just because we get around. Things they do look awful cold. If I die before I get old. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my